poprzednim odcinku działaliśmy w łazience, układaliśmy płytki i fugowaliśmy podłogę. Na początku kafelki wydawały się dość przeciętne, ale po ułożeniu totalnie zyskały w moich oczach. Na swoje miejsce trafił również bardzo ważny element, czyli WC, który działa bez zarzutu, a w tym odcinku postaram się dopiąć łazienkę na ostatni guzik, więc koniecznie zostańcie ze mną. Dzień dobry, tutaj kolejny dzień i zostały nam płytki pod prysznicem i ten stopień mały. Ten stopień będzie wbrew pozorom jest malutki, ale będzie nie lada wyzwaniem, bo będę musiał, nie muszę, przyciąć płytki pod kątem 45 stopni. Nabyłem maszynę do cięcia właśnie takich rzeczy i właśnie rozrobiłem sobie klej i co? Kładziemy ostatnie płytki tutaj, w tej łazience. Nałożymy też tynk w miejscach, gdzie powinien on być. Tutaj zabezpieczyłem tą stronę również tą specjalną farbą, hydroizolacją i na to pójdzie tynk wapienny. No i co? I potem to sobie trochę przeschnie, zrobimy fugowanie i łazienka będzie gotowa do użytku. A później pokażę Wam niesamowitą rzecz, czyli szafkę, którą zbudowałem, także bierę się. I cała zabawa polega na tym, żeby znowu dopasować fugi do płytek, które będą szły na tej ścianie. Czyli tą, jak zostawię, są te same płytki. Już widzę, że muszę przyciąć u dołu kilka centymetrów. Także zaznaczam i przycinam. No i się nie zeszło. Nie wiem dlaczego, ale to są milimetry. No trudno. Układamy dalej. Tutaj jakby się zeszło, a tutaj się już nie zeszło. W ogóle okazało się, że mamy kilka rozmiarów białych płytek i ja sądziłem, że one są tego samego rozmiaru. Okazało się, że nie. Niestety, więc będzie kombinacja pod sam koniec. Docinka.
Dzień dobry. Tego nie widzieliście, ale zostały ułożone płytki. Raz lepiej, raz gorzej, ale są ułożone i teraz przechodzimy do tego stopnia. Ten stopień będziecie układać ze mną, bo naładowałem baterię. Zrzuciłem już pliki wszystkie z kart pamięci, więc jestem gotowy do tego, żeby pokazywać Wam dalej. Mam tutaj odpad płytki, tutaj płytka będzie normalnie przycięta, a tu musi się zaczynać już przycięcie pod kątem 45 stopni, aby drugą płytkę też przyciąć pod kątem 45 stopni i żeby dawało to razem kąt 90 stopni. Trochę za wysoko. Dobrze, to tak, płytka się zaczyna tutaj. Dobra, odtąd musi iść przycięcie 45 stopni. I tak, ja sobie zaznaczam linię z tamtej strony i od tej linii daję jakieś kilka milimetrów w górę cięcie, czyli nie tnę po tej linii, którą sobie zaznaczyłem, tylko troszeczkę wyżej, dlatego że potem robię skos i wtedy to się ładnie wszystko powinno łączyć. Zaraz wracam, idę przyciąć płytkę. Dobra, przycięta płytka, nie wiem czy widać, tu do tego momentu równo, tutaj kąt 45 stopni. Teraz ją sobie trochę wyczyszczę i przyklejam. Mamy stopień. Teraz fugowanie, które zamaskują wszystkie niedoskonałości. Mam przynajmniej taką nadzieję, że wszystkie, bo jest ich sporo, ale nie ma się czym przerażać. Wszystko będzie dobrze. Ścianka zafugowana, ufajmy procesowi i oczywiście w niektórych miejscach miałem krzywo, ale wiedziałem, że fuga może załatwić sprawę. Oczywiście ta krzywizna nie była taka, wiecie, mocno rażąca, więc tą fugą można skorygować tego typu nierówności. Jak będą ogromne nierówności, to też będzie widać, że na przykład fuga jest szersza w jednym miejscu, a w innym jest węższa. Tak wygląda ścianka prysznicowa obecnie. Półka wyszła i jak sobie wyschnie fuga, muszę jeszcze zasylikonować rogi. I zrobię to w tych rogach, bo jest tu półeczka i oczywiście w każdym rogu prysznica powinien znaleźć się silikon.
Dzień dobry. Hola amigos, vamos a comenzar a lijar este mueble para el baño y lo que vamos a hacer va a ser lijar para luego pintar. Vamos. I teraz będę malował, raczej bejcował to drewno. Dzięki bejcy wydobędę słoje i taki naturalny wygląd drewna. Jak sobie bejca przeschnie już po pomalowaniu, wtedy nałożę lakier okrętowy, który nam skutecznie zabezpieczy powierzchnię tej komody i będzie można jej używać normalnie w łazience. Także jazda.
Dzień dobry w kolejnym dniu. Jest to smutny dzień, bo zrobiliśmy sufit, puedes mostrar de techo i zobaczcie tutaj. I niestety przecieka. Myśleliśmy, że się uporaliśmy z tą kwestią, ale jak widać nie, więc nie możemy nałożyć nic na sufit. Tutaj zaczęło kapać, tu jest całe mokre, więc muszę to poczyścić. I na razie sobie odpuścimy sufit, trzeba to jeszcze bardziej uszczelnić. Kupię specjalne środki jeszcze, które pomogą uszczelnić ten dach, dopóki go nie wymienimy. A tymczasem teraz trafię na tydzień bardzo słonecznej pogody i myślę, że ona się już teraz utrzyma. Maj jest chyba najbardziej obfity w deszcze w Hiszpanii, więc nie pozostaje mi nic innego, tylko uszczelnić mocniej dach, skupić się na nim, a nie robić to po łebkach, bo jak widać, no niestety to nie wychodzi. Ale to, co dzisiaj chcę zrobić i co nam nie będzie przeszkadzało, to szafkę pod umywalkę i z tym będziemy teraz walczyć, także pozytywnie i do przodu. Dobrze, najpierw sobie wyznaczę środek blatu i miejsce, w którym będzie otwór, żebym mógł go wyciąć. Wiercimy otwór. Teraz podłączymy kran. Zdecydowaliśmy się na taki. Teraz go zainstaluję do umywalki, żeby potem mi było łatwiej wszystko ładnie połączyć i będę montował syfon. Zobaczymy, czy to szybko i zgrabnie pójdzie i potem szafka trafi na swoje miejsce i tyle. Proste, nie? W teorii. Więc tak, szafka sobie wyschła, a ja teraz podłączę wszystkie rzeczy związane z instalacją. Potem zamontuję gałeczki, które będą dopełniać całość. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych wycieków. Taką mam nadzieję. I tyle. Teraz silikonujemy. To jest bardzo ważny moment, bo to oznacza, że jesteśmy coraz bliżej końca.
Wszystko działa. Pięknie. Ciepła. Zimna. Pięknie. Teraz zrobimy gałki i górne dwie szuflady będą miały gałki, które już znacie. O, koteczki. No. Rozumiesz? Nie chcę złapać ostrości. W każdym razie będą kotki. A dolne szafki będą miały przepiękne gałki. Druga. I teraz niespodzianka. Jesteście gotowi?